Rudnik nad Sanem słynął i słynie z wikliniarstwa, którego wyroby eksportował na świat cały. Oglądamy pocztówki z początku ubiegłego wieku. Miał też Rudnik nieszczęście być w pierwszej wielkiej wojnie miejscem wielkiej bitwy, w której poległo kilkanaście tysięcy żołnierzy armii rosyjskich i austriackich. Także niestety setki rudniczan, a miasto niemal całe legło w gruzach. W II Wielkiej Wojnie i niemieckiej okupacji był Rudnik placówką Armii Krajowej, a okoliczne lasy bazą dla oddziałów leśnych AK i Narodowych Sił Zbrojnych. I długo jeszcze potem, za okupacji sowieckiej i tzw. władzy ludowej, oddziały leśne paraliżowały poczynania komunistów. W takim to naznaczonym miejscu w 1937 roku urodził się ksiądz Czesław Wala, syn Stefana Wali i Marii z domu Kranz. Jego dzieciństwo przypadło na okres najbardziej okrutnego terroru niemieckich okupantów. Szczególnie, że wedle niemieckiego prawa nie chroniło Marii i jej dzieci ani to, że weszła do katolickiej rodziny Walów, ani to, że była prawowierną katoliczką, a dzieci były ochrzczone w kościele katolickim. W razie zagrożenia ukrywali się w domach sąsiadów. Przez 5 lat okupacji nikt rodziny Walów nie zdradził. Mamo, ja będę księdzem. I mama mi odpowiedziała tak, mówi: synu, jest to coś bardzo pięknego i niepowtarzalnego. Ale wiedz o tym, nie wiem, czy zastanawiałaś się, jest to taka tajemnica, to kapłaństwo jest takie okryte po prostu i radosną, i trudną sytuacją. Ja pytam, dlaczego? Mówi: pomyśl. Będąc bardzo dobrym lekarzem, to lekarz w ciągu jednego dnia może uleczyć 10 osób, 5 osób. Prawnik może dać rady po przyjacielsku też jakiejś pewnej grupie. I kolejno tak mówiła na tym. Kapłaństwo to jest coś, co ci odpowiadam, że kapłan jednym gestem swojego zachowania, czy powiedzenia po prostu przygotowanego kazania, może po prostu ubogacić, nawrócić nawet i 5 tysięcy ludzi, 10 tysięcy ludzi, ale musisz wiedzieć, że ten sam kapłan swoim złym postępowaniem, gestem może nieświadomym, może po prostu odrzucić od Boga też taką ilość ludzi. Tego dnia po raz pierwszy powiedziałem o swojej tajemnicy powołania. Wylew i może upłyną 2 godziny. Śmierć matki po wyznaniu „będę księdzem” mogła Czesława odstręczyć od kapłaństwa. Stało się, sądzić należy, odwrotnie. Utwierdziła jego powołanie. Nie przeszkodziły temu ani śmierć jedynej siostry Jadwigi, ani choroba ojca, ani też choroba samego Czesława. Po latach okaże się, że nie osobiste nieszczęścia, ale cierpienia nieco starszych kolegów z rudnickich szkół, z antykomunistycznej organizacji Orląt, stały się najsilniejszym impulsem dla kształtu jego osobowości i treści kapłaństwa. Służba Bogu i Ojczyźnie. Za przykładem księdza Adama Wojnarowskiego, kapelana Orląt. Zawsze byliśmy związani z rodziną księdza.
Szczególnie, przynajmniej ja z okresu dzieciństwa, bardziej utkwił mi w pamięci dziadek, księdza tato, którego określaliśmy z braćmi jako dziadek. Od dziadka tak naprawdę zaczęła się historia cukierków, pamiętnych cukierków, bo zawsze popalając tą fajkę, zawsze nas tam tymi cukierkami częstował. My jako młodzi, mali chłopcy no byliśmy bardzo łasi. Bardzo szybko się to przeniosło na nas ze strony księdza, który wracał tutaj już będąc gdzieś tam na parafiach w Polsce. Więc to szybko wróciło i pamiętam historię, gdzie z bratem, młodszym bratem Bogdanem czekaliśmy często na te tak zwane cukierki, którymi nas ksiądz obdarzał. Życie zatoczyło krąg i w momencie, kiedy ksiądz wrócił z Kałkowa, no, swojego rodzinnego domu, wrócił temat cukierków. W którejś z rozmowie z księdzem, a już wiedziałem, że ksiądz ma zamiar wybudować tutaj dom dla osób głuchoniemych, zapytał, czy pomogę. Powiedziałem, że tak, zdeklarowałem się i wtedy padł temat, no to trzeba odrobić te cukierki, prawda? z ogromną przyjemnością. Taka to historia pokrótce. Kałkowskie pola. Trafili tu młody wikary Czesław Wala z Krynek z grupą ministrantów jako turyści. Niebawem okaże się, że te 8 kilometrów Krynki Kałków będzie pokonywał przez lata. Pieszo, w deszcz i mróz. I chyba hartował w ten sposób swój niedoskonały organizm. Przez te 30 lat nie słyszałam skargi z ust księdza Wali. Nigdy. Pomimo cierpień, różnych dolegliwości, nigdy nie słyszałam, że za co mi, dlaczego mi Pan Bóg to dał. Mało tego, to jak mówię, on zawsze mnie pocieszał, jak ja byłam zmartwiona jego stanem zdrowia, to on mówił, pani doktor, niech pani się nie zmartwi, Pan Bóg da, będzie dobrze. Jak gołębia, łapali go do kliniki, podreperowali i puszczali znowu, żeby mógł tutaj sobie fruwać, nie? Żeby mógł latać. Ale to taki obraz, ale no, ksiądz od początku był słabego zdrowia, bo ksiądz idąc do kapłaństwa, to też miał problemy zdrowotne i też się zastanawiano, czy go wyświęcić, bo było jednym płucu, no i cukrzyca. Gdyby patrzeć to, jakie miał prognozy 30 lat temu, to powinien żyć 5 lat, góra 10. A on żyje 30 i mam nadzieję w Panu Bogu, że będzie żył jeszcze. Ho, ho. Nie ograniczajmy opatrzności. Sługa Boży Piotr Gołębiowski po 3 latach kapłaństwa wysłał mnie na kurs do Panewnik. Jechałem z uczuciami mieszanymi, ale bez zapału. Na tym kursie były dzieci głuchonieme, które się przygotowywały do pierwszej Komunii Świętej, bo to były czasy komunistyczne i każdy z nas, uczestników z całej Polski, otrzymywał katechezę. Profesorowie czy wykładowcy po prostu później oceniali. Okazuje się, że te lekcje przeprowadziłem ku mojemu zdziwieniu. Akceptacja dzieci, nie przewidziałem ani w jakimś procencie małym, bardzo ciepło i pozytywnie ponoć wyrazili się. Prowadzący główny mówi, kapłan, naprawdę nie zmarnuj tego dobra, które masz, bo będziesz mógł służyć z radością głuchoniemym. Ksiądz w każdą niedzielę, sobie proszę wyobrazić, jeździł do głuchoniemych w różne miejsca. W 4 niedziele miesiąca nie miał niedzieli wolnej. Na pierwsze spotkanie głuchoniemych szła jedna głuchoniema. Proszę sobie wyobrazić, nieprawdopodobnie, że ta osoba głuchoniema niedawno zmarła. Starowinka już przyjeżdżała do Krynek
Jak dowiedziała się, że jestem ciężko chory, to biedactwo w jaki sposób się dostała do Kałkowa przyszła, odstykowała 8 kilometrów, to tak mówię w szczegółach, ale to świadczy o wielkiej potędze wdzięczności ludzi głuchoniemych, prawda? I tak rozpocząłem od jednej osoby, później tworzyłem ośrodki w Skarżysku, w Starachowicach, w Końskich, w Opocznie, w Ostrowcu i w Sandomierzu, bo jeszcze diecezja sandomierska była. I tak przepracowałem 49 lat w duszpasterstwie głuchoniemych. Tu zupełnie pusto było. Zboże rosło, ziemniaki, drzew nie było wcale. Także to był początek jego, jak tu przyszedł. Przyszedł jako wikariusz z parafii Krynki, sąsiedniej parafii. On dochodził, żeby uczyć dzieci. Do szkoły nie mógł wejść, tylko po domach. Po domach ludzie najpierw też byli niepewni. Tak, a gdzie kto mógł, a to tak dorywczo każdy dał tam na jedną lekcję, na jeden dzień, na 2 dni, żeby uczyć dzieci, także na początku nie było, zupełnie nie miał możliwości. Jak ja szedłem tworzyć tę parafię w tej wiosce, nie chcę być bohaterem, mówi, co ksiądz robi? Przecież to wieść słynąca w Świętokrzyskiem z tego bandyctwa. Tak zamywali ręce, mówić, co się dzieje w tym Kałkowie. No i od września rozpocząłem po prostu naukę w tej salce, stąd mój ten zauroczenie się tymi dziećmi, że one tak przylgnęły, tak bardzo przyjacielsko, tak bardzo serdecznie, że wokół było chłodno, zimno i tak nieludzko, a ich te piękne dziecięce oczy, ich uśmiechnięte twarze, serdeczność, tak po prostu jakoś zjednoczyło i ubogaciło i wracałem z tych warunków prymitywnych, wracałem takim piechotką już do tego, na duchu poniesiony, że takie miałem szczęście spotkać tutaj no, wspaniałe dzieciaki. Jako taki chłopak z kolegą, sąsiadem, Sylwkiem Ciepielewskim, bawiliśmy się jak to po sąsiedzku, dzieciaki na wiosce. No i zobaczyliśmy człowieka, tak jakby troszeczkę z innej planety, bo ubranego w sutannę, z teczką, szedł. Nie bardzo wiedzieliśmy, jak się to zachować, bo wtedy no, jako mali po prostu chcieliśmy jakoś tam przywitać tego księdza. Wiedzieliśmy, że to jest ksiądz, ale po prostu tak jakby nie mieliśmy takiego kontaktu, jak dzisiaj, że z dziećmi, czy ja, chodzi się do kościoła, bo blisko jest. Dawniej no, było daleko, rodzice, bo były parafia Krynki za lasem i tam ksiądz Czesław właśnie pracował jako wikariusz, a tu przychodził organizować, jak się później dowiedziałem, przychodził organizować lekcje religii po domach. No i właśnie z tym kolegą stanęliśmy na rowie i chcieliśmy tego księdza przywitać. Powiedzieliśmy jakoś tam pochwalony Jezus Chrystus, coś takiego. Ksiądz nam to odpowiedział. No i po prostu podszedł do nas, uśmiechnięty, pogłaskał nas po głowach, pomacał po głowie i otworzył teczkę, wyciągnął cukierki i po prostu dał nam tych cukierków. Czekaliśmy później, żeby trafić na księdza i żeby po prostu przywitać go, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Później się już nauczyliśmy tego przywitania chrześcijańskiego i żeby dostać cukierki od księdza Czesława. No i tak to jest, że te słodkie cukierki trzeba było później odrobić. To nie były typowe lekcje religii. To była rozmowa na temat całego życia. Ksiądz uczył nas, jak postępować, jakimi ludźmi być. Często w czasie lekcji religii wysyłał nas do ludzi starszych, samotnych, chorych, aby tym ludziom pomagać, aby w ciągu na przykład godziny czasu przynieść opał, posprzątać, porozmawiać z tymi ludźmi.
Dawał czasami takie upominki, które zdobywał, pozyskiwał, bo to były trudne, ciężkie czasy, od sióstr zakonnych, jakieś ich rękodzieła, kartki robione własnoręcznie i roznosiliśmy do tych ludzi starszych. W czasie lekcji religii właśnie, kiedy, jak już wspomniałam, była taka luźna rozmowa na temat życia, jak mamy postępować. To był właśnie ten katechizm w tak prosty sposób przekazywany nam. Na koniec lekcji, to była chyba największa radość, ksiądz obserwował, które dzieci uważały, a staraliśmy się wszyscy uważać na lekcjach religii, ponieważ brał dzieci na kolana i stawiał na buzi piątki. Piątki, czwórki, zależy jak które dziecko się spisywało. I im więcej tych piątek, no to wiadomo, ktoś lepiej się spisywał, prawda? Szliśmy przez całą wieś, później tacy radośni, każdy wiedział, że po prostu odebraliśmy nagrodę. Ksiądz na początku jak tworzył parafię, to mieszkał tam przy kaplicy świętego Maksymiliana na Kałkowie. W takiej przybudówce, w zasadzie takim budynku gospodarczym, powiedzmy. To były nawet nie otynkowane ściany, tylko kamień i jak była zima, no to sobie proszę wyobrazić, że potrafiła woda w wiaderku z wodą zamarzać. Ojciec trochę, który był tutaj z księdzem, ojciec księdza Stefan, no trochę krzyczał na księdza, nie? I że tutaj się na takie warunki zgodził, że nie mógł się bardzo z tym pogodzić. Tu kiedyś z ojcem przyjeżdżają, a tu przed domem kilkanaście furmanek. Stoją i czekają, na księdza czekają, ażeby ksiądz ich wyleczył. Myśleli, że on tak jak, to było wtedy takie znane, że jacyś ci leczyli, tak, uzdrowiciele, to i oni myśleli, bo komuś pomógł, ta rozpowiedziała od razu. O, i to był. A dla każdego miał zawsze przy sobie nosił te proszki bonifraterskie na bóle głowy. On żartując mówił to na piękność. O i tym ujął. Poza tym, gdziekolwiek był ktoś chory albo leżał, zawsze on się znajdował. Tak jak wspominałem o jego zachowaniu w seminarium, że zawsze na izbie chorych, na separatce to on zawsze był, zawsze wiedział, komu co potrzeba. Bardzo na to był uczulony i to samo, tym samym sobie zdobywał serca ludzkie tutaj. Bóg namacalnie potwierdził, że najpierw trzeba budować w człowieku i pomagać człowiekowi. A kiedy się zainwestuje, ponieważ tam ten odejdzie, tamten, to się procentuje. I ten Kościół zbudowany duchowy w sercach tych dzieci, prawda, a później młodzieży, a przez to i rodziców, bo rodzice się cieszą, kiedy ich dziecko jest na świeczniku, chcą też wykazać, bo nie wie, żeby człowiek nie chciał, to już taki nie wykazać wdzięczności czy zaangażowania. Podczas tych lekcji religii, kiedy ksiądz z nami rozmawiał, w międzyczasie wyłaniał osoby, które do czegoś się mogły nadawać, przydawać. I w taki oto sposób utworzył 5 scholi, kółko teatralne, grupę ministrantów. Nawet kapłani z sąsiedztwa zastanawiali się, w jaki sposób tego dokonał, bo ich parafie były wiele, może 5-krotnie większe, a nie byli w stanie tak wiele uczynić. Oprócz katechezy spotykaliśmy się, właściwie cały tydzień mieliśmy wypełniony. Tutaj praktycznie każde dziecko przechodziło przez kościół. Jeżeli był chłopiec, to musiał być ministrantem, a jeżeli była dziewczynka, to w scholi. Proszę sobie wyobrazić, że na takiej małej parafii, bo parafia jest około 1300 osób była wtedy, 7 zespołów było śpiewaczych w różnych kategoriach wieku. Taka szopa była tam i tam mieliśmy takie miejsce, malutkie miejsce, gdzie ksiądz tam mieszkał, spał, a obok była taka salka, gdzie tam po prostu prowadził lekcje religii i po sąsiedzku zaadoptował od państwa Mikosów taką szopę rolniczą po rolnych sprzętach i tam powstała właśnie pierwsza kaplica. Tam zorganizował i tam już tworzył tą parafię.
Po 4 latach orki na Ugorze jeden z gospodarzy odważył się sprzedać księdzu składzik na narzędzia dla urządzenia w nim kaplicy. Kaplicy pod wezwaniem to charakterystyczne pomocnika w biedzie, brata Alberta. Pierwsza kaplica powstawała nielegalnie w 1971 roku. Więc jeden samochód jak się ukazał, to wiedzieli, że to ja do SB. Więc dzieci były na drogach, przecież mało było samochodów. Powiadamiali rodziców, szczególnie matki. Matki się gromadziły przed kościołem, tą kaplicą i wraz z dziećmi nie pozwoliły, żeby one blombowały. Jak z tego to i z tego. Zrywały plomby. I tak długo, a mnie dawali kolegia, to ludzie pomagali, płaciłem i dalej robiliśmy. Tworzył tak jakby taką społeczność, która troszkę różniła się od innych społeczności w innych wioskach. Jakbym wracał do początków, to bym powiedział tak, że pierwszy stół tenisowy nie był w szkole podstawowej, tylko był na salce u księdza Czesława. Jeszcze wcześniej pierwszą piłkę skórzaną, którą kopaliśmy, dostaliśmy od księdza Czesława, skądś tam nam przywiózł, nie było boiska jeszcze dobrego, tacy chłopcy tam po 7, po 8 lat. Więc te gesty, które ksiądz robił w kierunku właśnie dzieci, młodzieży, oczywiście i starszych, naszych rodziców, no nie mogły iść tak sobie w niepamięć. No i to jest ten właśnie, wydaje mi się, fenomen czy mądrość księdza Infuata, gdzie potrafił właśnie w taki prosty sposób, życzliwy, tych ludzi połączyć, zaangażować, żeby te cukierki odrabiać. Na rok 1973 przypadała 30. rocznica wymordowania przez Niemców mieszkańców 2 wsi, Żuchowca i Gębic, za udzielanie pomocy partyzantom. Nad leśnymi mogiłami ksiądz Wala odprawił polową mszę świętą, która zgromadziła mieszkańców z wielu okolicznych wsi. I tak będzie w każdą rocznicę. Oglądamy fotoreportaż z 2008 roku. Nazywaliśmy się Zespół Świętego Dominika Savio. Kazał nam poszyć takie eleganckie, purpurowe, wyglądaliśmy jak kardynałowie, takie fantastyczne sutanny i w tych sutannach śpiewaliśmy na mszach, jeszcze w kaplicy wtedy błogosławionego ojca Maksymiliana. Jeszcze co było cudowne, zawsze gdzie ksiądz Wala głosił rekolekcje, a ponieważ był niesamowitym kaznodzieją, oddziaływał niesamowicie na ludzi, zabierał nas ze sobą, abyśmy oprawiali również muzycznie. To była taka swoista ewangelizacja przez śpiew. Młodzież w rolach świętych, aniołów, żołnierzy, powstańców. Ksiądz Wala wyreżyserował i wystawił 20 przedstawień teatralnych, z którymi objeżdżali okoliczne parafie i konkursy, dla których do Kałkowa przybywali pielgrzymi. Teraz to teatr imienia księdza Czesława Infuata Wali. Do dziś w okresie wielkopostnym wystawiają misterium Męki Pańskiej. Naprzód! Naprzód! Już do szczytu blisko! Naprzód! Panie dobry i umęczony, pozwól, że twarz otrę z potu, chustę położę na przekrwione oczy, umęczony przez ludzi. Kiedy rozpoczął się stan wojenny, ja mówię, co ja w Kałkowie mogę zrobić? Ja mówię, rozpocznę czuwania. I tak rozpocząłem czuwania w intencji ojczyzny.
Zjeżdżało bardzo dużo ludzi na te czuwania. Najbardziej wspominam czuwania, gdy przyjeżdżały do nas pielgrzymki ze Śląska. Tych ludzi ciężkiej pracy, te spotkania, kiedy graliśmy, śpiewaliśmy w czasie tych czuwań, kiedy to było takie przeplatane troszkę poezją, troszkę takimi patriotycznymi uniesieniami, bo taki był czas i ja osobiście jestem wdzięczny losowi, że można było to przeżyć, że nikt przed nami nie zatajał Katynia czy wielu historycznych rzeczy, chociaż w szkole podstawowej nie można było o tym mówić w tamtych czasach. I w czasie tych czuwań rodziła się myśl, żeby myśląc o kościele budować sanktuarium. Ja to przedstawiłem księdzu Makulskiemu i mówię, wiesz, ja ci podaruję kopię obrazu. No dobrze. Nie miałem zezwolenia i nie miałem niczego, a ksiądz Makulski, wyznaczyliśmy z księdzem Makulskim uroczysty ingres na 22 maja 1983 roku. Bez zezwolenia rozpocząłem na tym pustym placu budowę. 22 kwietnia 1983 roku, a 22 maja przybywa obraz. I na stropie dolnego kościoła ten obraz żeśmy witali 153 dni. Świątynia w stanie surowym została zbudowana. Dar sanktuarium licheńskiego, obraz Matki Boskiej Bolesnej z godłem Polski na sercu, był oczekiwany daleko przed Kałkowem i Godowem, przez tysiące wiernych. W towarzystwie licznych kapłanów, obok księdza Eugeniusza Makulskiego, darczyńcy, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Obraz został ceremonialnie wprowadzony do dolnego kościoła kaplicy błogosławionego ojca Maksymiliana Kolbego. Święty Krzyż, najstarsze polskie, tysiącletnie sanktuarium z relikwią Krzyża Świętego. Kiedyś, od czasów Bolesława Chrobrego, pod opieką benedyktynów. Zaborcza Rosja rozpędziła zakonników. Klasztor zamieniła w więzienie. Relikwiarz Krzyża Chrystusowego ukryto. Teraz strzegą go ojcowie oblaci. Spełniło się marzenie, widzenie księdza Makulskiego, rodem z pobliskich Krotoszyc, kustosza sanktuarium w Licheniu. Pod krzyżem syna stanęła Matka Boska Bolesna. Wiadomo rzeczą, żeby stanęła pod krzyżem syna jako bolesna. Na sercu swoim nie ma wizerunku Pana Jezusa, tylko ma Polskę. Że w tym orle, godle naszego narodu, Matka Boża kocha wszystkie polskie serca. I była myśl, aby przez to sanktuarium było zbudowane z ofiar polskiego narodu. Za sprawą słynącego cudami obrazu Matki Boskiej Licheńskiej, teraz Pani Świętokrzyskiej, narasta ruch pielgrzymkowy. Z całej już Polski przybywają górnicy, głuchoniemi, grupy pierwszokomunijne, kombatanci, niepełnosprawni. Pielgrzymi dla adoracji Matki Boskiej Bolesnej, także dla katechez i modlitwy księdza Wali. Wielu przybywa, by wziąć udział w budowach kolejnych dzieł sanktuarium. Gdy liczba pielgrzymów zbliża się do 1 miliona rocznie, w roku 2004 kościół w Kałkowie zostaje uznany kanonicznym sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie-Godowie. Nie tylko my tutaj parafianie, ale też
inne okoliczne wioski, jak Dąbrowa czy Doły Biskupie, które były po zasięgu naszej parafii, widząc, co się dzieje w Kałkowie-Godowie, widząc starania tego księdza, tą budowę, to zaangażowanie, po prostu angażowali się też, przychodzili. Mimo że należeli do innej parafii, przychodzili do nas do kościoła, dawali ofiary, pomagali, właśnie organizowali się. Była taka naprawdę jakaś też działanie łaski Bożej, że księdzu przychodziło to łatwo nabywanie kolejnych działek. I żeby tych działek nie zabrali, tylko żeby ich zagospodarować pod Golgotę, to ksiądz na każdym polu ustawiał figurę. Taką odlewaną z betonu albo z betonu. Tam figura Chrystusa, figura świętego Józefa, Matki Bożej i tak co pole to figura stała. Nie? I tak jak idziemy do kościoła, że to takie już spore zboże, a w tych zbożach widać figurę. Golgota, martyrologium narodu polskiego. Orły, godła Polski z różnych epok. Od 1985 roku 7 lat budowy, nim na szczycie stanął krzyż wieńczący dzieło. Kaplica poświęcona ofiarom sowieckim w Katyniu była jeszcze wtedy aktem odwagi i determinacji w głoszeniu prawdy o polskiej historii. Bo Pan Bóg w swojej historii tak rządził, że jak zabrał nam wolność, dał nam ludzi, którzy o tej wolności nie pozwolili zapomnieć. Literatura, sztuka. Mamy wspaniałych pisarzy, wspaniałych twórców sztuki, którzy przypominali nam o tym, że jesteśmy Polakami. Ci ludzie oddawali swoje życie często dla tej idei. I oni tutaj mają swoje miejsce w tej Golgocie. Jak człowiek przejdzie całą Golgotę, no to sobie to właśnie uświadamia. Pierwsza kaplica urządzona przez księdza Walę była poświęcona prymasowi tysiąclecia, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Wiele innych urządzonych zostało przez pielgrzymów. 3 kaplice wyposażyli ku pamięci poległych i zmarłych kolegów górnicy ze Szczygłowic, Jastrzębia i Kopalni Wujek. Kaplica poległych stoczniowców. Podobnie kaplice powstańców, Solidarności, leśników, NSZ. Golgota mieści 39 kaplic i oratoriów. Ostatni tragiczny moment w życiu narodu, katastrofa smoleńska, znalazła miejsce u wejścia do Golgoty. Naród polski tak wierny był krzyżowi, Ewangelii, że nie żałował ofiarować swojego życia w obronie polskiej, chrześcijańskiej ojczyzny, w obronie po prostu krzyża i tego, co związane jest z naszą ojczyzną i z dziejami naszej ojczyzny. Urzeczywistniona została ta pamięć w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w znaku Golgoty. Ta ojczyzna, której na imię Polska, która ma godło orła białego, a orzeł to ptak szybujący, przełamuje wszelkie trudności, pokonuje przestworza, aby nie być po prostu karłem, tylko żeby być orłem. To właśnie trzeba takich przykładów i wzorów. W sanktuarium robiło się coraz ludniej i gwarniej. Stąd pomysł zbudowania obok sanktuarium eremów, domków dla wiernych, chcących kontemplować Ewangelię. Miejsce zamkniętych rekolekcji. W 2003 roku procesjonalnie wprowadzono święty sakrament do eremowej kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Pięknie położone na skłonie góry eremy dają okazję do kontemplacji dzieła Bożego, gór świętokrzyskich i dzieła ludzkiego, jeziora powstałego w wyniku budowy tamy na rzeczce Świślinie. Co roku w maju zjeżdżali do eremów artyści.
Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków, studio FAM Art, organizowało tu plenery dla malarzy, rzeźbiarzy, fotografików. Ksiądz Wala wykorzystywał te okazje do integracji swoich podopiecznych, niepełnosprawnych, z warsztatów terapii zajęciowej. W ciągu 10 lat, do roku 2012, sanktuarium wzbogaciło się o cenne obrazy i rzeźby, twórców renomowanych i amatorów. A organizator tych plenerów, Adam Bojara, stał się kronikarzem sanktuarium. Jemu też zawdzięczamy fotoreportaże z ważniejszych wydarzeń, pielgrzymek i uroczystości w Kałkowie-Godowie, co oglądaliśmy i będziemy oglądać. Ksiądz ma i widzi właśnie, potrafi dostrzec, czy to z tłumu parafii, czy jak to się mówi, zambony w kościele, żeby dać znać, że tam coś może być nie tak, trzeba może porozmawiać, trzeba może pomóc, trzeba może jakieś wsparcie. I ja też odczułem to na własnej skórze, to są moje osobiste spostrzeżenia. Dla mnie, dla młodego chłopaka, później dorastającego mężczyzny, te spotkania były dla mnie bardzo ważne. To kształtowało moją osobowość i to można powiedzieć, że ksiądz Czesław dla mnie osobiście był takim i jest takim ojcem duchowym. Najważniejszym momentem w istnieniu sanktuarium, zwieńczeniem dzieł księdza Wali, było zwieńczenie obrazu Matki Boskiej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, papieską koroną. W 2007 roku papież Benedykt XVI poświęcił koronę dla Matki Bożej w Kałkowie-Godowie. Koronację celebrował kardynał Józef Glemp w otoczeniu episkopatu oraz 30-tysięcznej rzeszy wiernych. Gdzie Kałków i Godów, gdzie Rzym, Warszawa? To miejsce zdawało się zapomniane przez Boga i ludzi, w tamtym historycznym momencie stało się centrum świata. A to za sprawą księdza Czesława Wali. Do ludu świętokrzyskiego właśnie skierowałem modlitwy, prośby, słuchajcie, nie mogło nic piękniejszego was spotkać, Ziemię Świętokrzyską i nasze sanktuarium, kiedy żeśmy zaprosili wszystkich męczenników z całej Polski, by oni byli, odbierali cześć i chwałę na świętokrzyskiej ziemi. To też, mówię, jest znak. To na oczach waszych się dzieje. Nieraz trudno zrozumieć, ale taka jest prawda. Te scyzoryki świętokrzyskie gdzieś tam miały jakieś tam zawsze zatargi. No i Kałków Godów też po prostu, no można powiedzieć, że nie dawał się. Ale później właśnie te wszystkie lody, które były między ludźmi, te spory, one się po prostu same rozwiązały. Same się rozwiązały, kiedy przyszedł człowiek, który pokazał, że można inaczej, że trzeba inaczej, że trzeba szanować tego bliźniego, że trzeba dostrzegać tego słabszego, że nie zawsze trzeba oko za oko, ząb za ząb. Bo to jest twardy lud, bo na ziemi skalistej żyją, ciężko pracowali i ziemia kształtuje człowieka, pomaga człowiekowi, jego osobowości. Bo Pan Bóg się posługuje też człowiekiem i właśnie Pan Bóg, mi się wydaje, że wybrał jego, żeby tym wszystkim też jakoś pokierować. Jako narzędzie, bo Pan Bóg sobie znajdzie sposób i właśnie znalazł w nim. Ale wiem, że Bóg się upomniał przez osobę moją o cały region świętokrzyski. Zaczęło się,
jak w Nowym Testamencie, od szopy, potem kościół. Na tę budowę ksiądz wyłożył nawet swój fundusz pogrzebowy i zebrał ofiary z 220 rekolekcji w dziesiątkach różnych parafii. Wspólny trud przy budowie kościoła zjednoczył parafię, nim oficjalnie została powołana. Zahartował w oporze przeciw władzy, która odmawiała legalizacji budowy, utrudniała pracę. To pierwsza świątynia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej, Pani Świętokrzyskiej. Wota, najbardziej poruszające wota, fotografie pielgrzymów dzieci. Przy nich często na niteczkach papierki z prośbami albo już z dziękczynieniem dla Matki Bożej. Potem, już z ofiar wiernych, budowa 2 pokaźnych domów pielgrzymów, wioski dla dzieci niepełnosprawnych i kolejne dzieła modlitewne i charytatywne. No szkoda, że tutaj nie zostałby kończyć to dzieło. Ja się dalej zastanawiam, dlaczego tak się stało. Nie? Bo to jest, wiadomo, że to jest dzieło Pana Boga, ale to jest i Jego dzieło, bo Pan Bóg się posłużył nim. Bóg i Ojczyzna. Te 2 wątki naszej narodowej historii ksiądz Infułat Wala i tutaj, w sanktuarium, połączył w jedno. Monumentalna droga krzyżowa, monumentalna Golgota, kaplice i domy dla pielgrzymów i niepełnosprawnych. Ziściło się pragnienie księdza Infułata. Sanktuarium jest dziełem Bożym, ale także ludzkich rąk i serc narodu polskiego. Pomnik biskupa Jana Hrabka. Ksiądz Wala uczcił w nim kapłana o podobnym sobie charyzmacie, caritas, czynnej miłości bliźniego. I zdaje się, podobnie jak biskup, zachował ksiądz Wala wrażliwości dziecka. I w ufności do ludzi, i w zamiłowaniu do przyrody. Przy pomocy leśników na tej skalistej ziemi wyrósł las, a ksiądz las ożywił, jak w Biblii, bożymi stworzeniami. Jelonki, osiołki i krzykliwe pawie, ku radości i zadziwieniu. Zadziwiła się dziełami księdza Wali Sue Ryder, angielska filantropka o światowej sławie i rozmachu. Przybyła do polskiej wioski i natychmiast poprosiła księdza Walę o zdobycie gruntu dla swojej nowej fundacji. W 2012 roku w stosownej procesji otwarto i poświęcono obydwa zakłady dla 120 pensjonariuszy, dla chorych i bezdomnych oraz hospicjum. Jeszcze w Kałkowie w 2014 roku obchodził Infułat Czesław Wala złoty jubileusz, 50-lecie kapłaństwa. Gorzki jubileusz, bo 2 lata wcześniej biskup ordynariusz radomski odesłał księdza Infułata z sanktuarium na emeryturę. Jeździmy tam 30 lat do księdza Wali i moja matka lat 88 powiedziała: my już, dziecko, tu przyjeżdżać nie będziemy. To miejsce bez księdza Wali nie jest tym sanktuarium. Moja matka, prosta kobieta, starsza. Wydawałoby się, że po powrocie z Kałkowa przejście na emeryturę, jakakolwiek by ona nie była, najczęściej wiąże się z tym, że jest troszeczkę spokoju. A teraz mamy, myślę, że drugi Kałków, bo te drzwi się nie zamykają ciągle ktoś odwiedza księdza, ciągle wracają tematy, przyjeżdżają ludzie, żeby zapytać o zdrowie, przyjeżdżają ludzie, żeby zapytać, jak pomóc, prawda? Nie wspomnę już oczywiście o osobach najważniejszych dla księdza, czyli o osobach głuchoniemych, którzy bywają tutaj i naprawdę nie trzeba zapraszać, żeby zjawiło się tutaj kilka autobusów na przykład ludzi, którzy przyjeżdżają, no bo dla nich ksiądz jest wszystkim.
Jeszcze będąc w Kałkowie, ufundował ksiądz Wala na Ojcowiźnie w Rudniku dom dla sierot. W 2000 roku stał się on domem dla 60 nieszczęśliwych i niepełnosprawnych dzieci z Rudnika i okolicy. Widzimy tylko 2 całkiem sprawnych piłkarzy. Siostry Pallotynki, zawiadujące domem, słusznie zabraniają nam filmować mniej sprawnych podopiecznych. Przecież uczą je radzić sobie w życiu bez kompleksów sieroctwa i ułomności. Przy pomocy księdza Infułata na rodzinnej działce powstał dom rekolekcyjny Stowarzyszenia Światło Życie. Jakże przewidująco. Tuż obok domek rodzinny, w którym zamieszkał po powrocie z Kałkowa, a za nim z Kałkowa ciągną wierni pielgrzymi. Nawet z zagranicy. Siostry salezjanki z Włoch przygotowują się do przejęcia i prowadzenia w Rudniku domu dla niesłyszących. Ciao bella. Con questo pommaggio. Rudnik nad Sanem, 7 maja 2017 roku. W kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej uroczysta msza w intencji budowy ogólnopolskiego ośrodka dla głuchoniemych. Przewodniczy celebrzy ksiądz biskup Edward Frankowski. Obok fundator ksiądz Infułat Czesław Wala. Wśród wiernych rodzice prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, profesorowie Janina Milewska-Duda i Jan Duda. Licznie przybyli głuchoniemi pielgrzymi z całej Polski. Tak uroczyście spełnia się dzieło życia księdza Infułata, duszpasterza głuchoniemych. Budowa domu tylko i wyłącznie dla jego stałych podopiecznych. Nie chcą być sami, chcą być u siebie i to ich marzenie się spełnia. Migają w kościele. To tak samo jak my słyszący, gdy modlimy się głośno. Na obrzeżach Stróży, dzielnicy Rudnika, ostatnia z działek spadku po rodzicach księdza Infułata. Nad polem góruje orzeł, godło Polski. Dokona się tu koronacja orła oraz wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty domu dla głuchoniemych. I słowo matki prezydenta Rzeczypospolitej. Przywozimy najserdeczniejsze pozdrowienia od Pana Jezusa, dobrego pasterza, który czuwa tam z nami razem i który jest tu między nami. I chciałam jeszcze dodać, że nie trzeba nas było przekonywać do tego, żebyśmy tutaj przyjechali. Po prostu, gdy usłyszeliśmy o tym świętym Waszym kapłanie i o tych dziełach, które tworzy tutaj na tej naszej polskiej ziemi, nie wahaliśmy się wcale. Aktu koronacji godła Polski dokonuje ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, profesor Jan Duda. Akt erekcyjny wmurowuje matka prezydenta, Janina Milewska-Duda. Ogólnopolski Dom Głuchoniemych ma stanąć za 2 lata. Darczyńcy już dostarczyli część materiałów. Dzieło życia, bliskie szczęśliwego końca. Ksiądz Infułat Czesław Wala, emeritus, lat 80, ale ciągle marzący i czyniący dobro wśród przyjaciół i wielbicieli i migających. Nad nimi orzeł w koronie. Organizacja Orląt Rudnickich, która ogarniała zainteresowania młodych ludzi z wielu miast okolicznych,
Rudnika została w głębokiej pamięci, a równocześnie w tej pamięci Opatrzność Boża pozwoliła doczekać, by przeżyć 70-lecie powstania tej organizacji. Ksiądz Wala opowiadał mi, że on czuje się zobowiązany do przekazania, do utrzymania i zachowania pamięci o tych młodych chłopcach, ponieważ on w tym czasie, kiedy oni działali, a przede wszystkim kiedy zostali osądzeni przed tym komunistycznym sądem, skazani na długie lata więzienia, on wtedy był kilka lat od nich młodszy i on to pamiętał jako chłopak, że oni się modlili, że matki płakały, ponieważ w krótkim okresie czasu zostało aresztowanych kilkudziesięciu młodych chłopców. Na akcie oskarżenia napisali taki swój testament. I napisali, że nie żałują tego, że jeszcze raz zrobiliby tak samo i że świadomie na tym ołtarzu ojczyzny jak poświęcili to swoje życie, bo wierzą w to, że Polska powinna być niepodległa, powinna zostać wierna Chrystusowi. Dlatego też zrodziło się pragnienie, zrodziła się potrzeba, że trzeba mocno zaakcentować, nie tylko w słowach, nie tylko mocno akcentować te organizacje i te wielkie, bohaterskie, piękne dusze walczące o wolną, niepodległą ojczyznę Chrystusową, aby równocześnie mogły być ciągłym pomocą kierowania swoich myśli, zwracania swojego serca ku Bogu, ale również ku godu naszego narodu, jakim jest orzeł. W sanktuarium w Kałkowie-Godowie, w Golgocie Narodu Polskiego, kaplica poświęcona Orlentom, lwowskim i rudnickim. Zapamiętał młodszy szkolny kolega Czesław Wala ich walkę, ofiarę i przesłanie. Jego życie zdaje się być wypełnieniem ich, Orląt Rudnickich, testamentu. Wszczepiał te ideały Jurkom, Michałkom, Małgośkom, w Kałkowie, Godowie, w ziemi świętokrzyskiej i w całej Polsce. Zapragnąłem, aby ten orzeł zaistniał na ziemi moich rodziców, gdzie zaistnieje ogólnopolski dom dla głuchoniemych, żeby jeszcze bardziej wyraźniej, jakoś czytelniej docierało w zamyśleniu do wszystkich Polaków, którzy się zetkną, spotkają. Dlatego też orzeł, który już stoi na swoim gnieździe, będzie otoczony konturami mapy polskiej. Na konturach mapy polskiej będzie podświetlony różaniec i będzie się wznosił krzyż jako znak zwycięstwa i znak chwał, mówiący o tym, że Polska ma pozostać Polską, prawdziwą, niepodległą, ojczyźnianą.